Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukieta, to jest Gamecast, biznes w grach, podcast o biznesie w grach, ale nie tylko. A dzisiaj z nami jest Igor Gałkowski, Business Development Manager w Digital Dragons. Witam Cię, Igorze, dziękuję, że jesteś. Dzięki również, dziękuję za zaproszenie. Widzę, że masz piękną retro koszulkę, której mogą nie kojarzyć zoomersi, albo nawet jacyś późni milenialsi, urodzeni w jakichś tam latach 90. Myślę, że niekoniecznie czają, jak to się oddzielnie podłączało myszkę, oddzielnie klawiaturę bardzo podobnymi zielonymi albo fioletowymi kablami. Jest szansa, że nie mieli nigdy okazji czyścić rolek od kulki. Piękne czasy, ale całe szczęście już odeszły i nigdy nie wrócą. Dziękuję Ci, że jesteś. Porozmawiamy sobie, mam nadzieję, o różnych rzeczach, nie tylko o eventach, bo mamy okazję coraz rozmawiać o różnych. Jesteśmy po digitalach, ale przed Pixel Heaven, który jest jutro, i przed Prykonem, który jest za tydzień, więc mam nadzieję, że trochę o wszystkim porozmawiamy. No my na szczęście jesteśmy w nowym biurze, więc jest klima, jest siła i można działać, więc nie poleci mi krew, tak jak parę odcinków temu. Ale tak, fajnie, że jesteś. Powiedz mi trochę o sobie, bo jesteś bizdevem w Digital Dragonsach, no, w zacnym evencie z bogatą kilkunastoletnią historią polskiej branży gier. Więc powiedz trochę o sobie, jak trafiłeś, gdzie trafiłeś i kim jesteś jako człowiek z digitali i też może jako gracz. Jak wychodzi nerd gracz również, czy boomer gracz właściwie. Tak, to jakby moja droga do tego miejsca nie była taka prosta i oczywista. Ja nie od zawsze byłem związany z branżą, chociaż zawsze była ona bliska mojemu sercu. Było tak, że przepracowałem 7 lat w fintechu i to było za długo. To pewnie odszedłeś w najgorszym możliwym momencie, bo teraz chyba fintech nadal jest w ciekawym miejscu rozwojowo. Się mają dobrze, natomiast ciężko mieć pasję do tego, czym się fintechy zajmują. Chyba najbardziej takie atrakcyjne, co robią, to jest Blik, który jest pewnie bliski sercu każdego z użytkowników, ale nie, tam było nudniej. Trzeba było coś zmienić i wtedy, kiedy nadszedł czas tych zmian, pomyślałem sobie, że może spełnię wreszcie takie swoje marzenie, żeby spróbować gdzieś jakoś do tej branży gier się dostać. I to A się czemu? udało. Co żeś słyszał o branży gier, że tak jakoś cię skierowało w tą stronę? Nie, to nie to, że coś słyszałem, to po prostu zamiłowanie do gier i chęć bycia blisko ludzi, którzy je tworzą. Więc to się udało. Przepracowałem rok w studiu tworzącym gry głównie VR-owe i w sumie było mi tam dobrze, ale pojawiła się taka okazja właśnie dołączenia do ekipy tworzącej Digital Dragons. I w sumie nie szukałem wtedy pracy, ale stwierdziłem, że spróbuję, bo to brzmi naprawdę ciekawie. Zresztą zajmowałem się od zawsze raczej głównie marketingiem i miałem ochotę trochę to zmienić, robić coś, gdzie te skille, których się nabywa w marketingu, przydadzą się, ale nie będzie to stricte marketing. No i właśnie na to ogłoszenie odpowiedziałem. Szczerze mówiąc, jak wyszedłem po rozmowie, to w życiu chyba nie miałem tak fajnej rozmowy o pracę, gdzie w sumie nie czułem się nawet jak na rozmowie o pracę, chociaż była ona dość długa, sporo tematów tam poruszyliśmy. No i później zadzwonili do mnie i musiałem już na serio rozważyć to, czy tą pracę zmieniać, ale podjąłem dość szybko decyzję i jestem z niej zadowolony. No i dobrze, bo od kiedy jesteś w Dragonsach? 3 lata. 3 lata. To w sumie nie aż tak 3 lata, długo, więc jak na... Nie aż tak długo. Jak przyszedłem, miałem duże buty do wypełnienia oczywiście, ponieważ przyszedłem w miejsce Soni Wojciechowskiej i przez dobry rok byłem nazywany Nową Sonią, co było znakomitym skrótem myślowym, ułatwiającym innym zrozumienie, kim jestem, co tu robię i dlaczego się tu znalazłem.
Tak, Sonia była u nas parę miesięcy temu. Już jako wówczas kobieta DevGamu, czyli konkurencyjnej dla Digital DevComu. Dragonsów. DevComu, co ja powiedziałem? Tak. Powiedziałem DevGamu? Tak, Czy kolejne wszyscy fajne możecie wydarzenie. przestać nazywać konferencję tak samo? Co? ale tak, DevComu, czyli konferencji konkurencyjnej do Digital Dragonsów organizowanej w trakcie Gamescomu, czy jakby w podobnym terminie w Kolonii. I tam sobie też trochę pogadaliśmy, bo ona jakby miała swój feedback odnośnie eventów i ich przeobrażeń, bo to jest taki dosyć specyficzny kawałek biznesu naszego, no, który miał spore zamieszanie w związku z pandemią, ale tak naprawdę nadal jest jakimś tam ważnym elementem biznesu, bo dzisiaj ciężko się tak kompletnie zdalnie robi pewne rzeczy. W waszej perspektywie, w perspektywie Dragonsów, no na pewno jako konferencja branżowa, biznesowa stricte, dla młodych twórców gier to przede wszystkim perspektywa pozyskania wiedzy, prelekcji, poznania kogoś ciekawego, czy kogoś, kogo się obserwuje, albo chciało się by urosnąć do tej roli. No i twórcy gier pokazują też swoje gry na Indie Showcase'ie, który zresztą w tym roku całkiem chyba fajnie wyszedł, ale też spory element biznesowy konferencji, bo nie wiem, czy na wszystkich w innych branżach to tak wygląda, no pewnie do pewnego punktu podobnie, ale chyba każda konferencja biznesowa w game devie to są stoliczki spotkaniowe i jednak kawałek biznesu, który tam się dzieje i jedzie się robić jakieś tam deale i dogadywanie biznesowe. No i powiedz mi teraz, bo tak, Sonia pracowała tam ładnych też parę lat, jak nie naście, tak? Już nie wiem, czy ona tam ile miała lat za sobą, ale 10 na pewno, tak. jak nie 11. Tak. No i dobrze, no jak się wypełniało te buty, powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy dalej. Jak się wypełniało buty? No po pierwsze niełatwo na pewno, ponieważ no, Sonia jest postacią mocno rozpoznawalną i lubianą, zresztą nie bez powodu. Oczywiście nie miałem tutaj zamiaru kogoś kopiować, trzeba było własnoręcznie te kontakty nawiązywać. Oczywiście nie wszystkie, bo jakby Digital Dragons już tych kontaktów sporo ma, no ale jednak będąc nowym człowiekiem trzeba było się z ludźmi zacząć zapoznawać i tak naprawdę cały czas to robię i będę robił i to jest nieustanna jakby praca nad tym networkiem, aby go rozbudowywać, aby te relacje tworzyć i utrzymywać i aby były one dobre. Także to jest nieustanna praca, ale to jest ta akurat najprzyjemniejsza część tej pracy. No i dobrze. I teraz powiedz mi, już myślę, że możemy sobie spokojnie przejść do podsumowania, bo tam jakby branżunie czy inne eventy to sobie jeszcze zdążymy przegadać. Ale jesteśmy nie na też świeżo, bo już tam kawałek czasu minął, ale jesteśmy trochę po Digital Dragonsach ostatnich. No i powiedz, co tam słychać? Jak tam wyszły Dragonsy? O tak. Jak wyszły z naszej perspektywy? Tak, naszej wspólnej, mojej tak. i twojej. Nie, no dobrze wyszły. Mieliśmy dobrze oceniony przez uczestników program. To jest rzecz, o którą zawsze dbamy, ten element, o którym wspomniałeś, czyli wiedza, dla której też część uczestników przybywa na konferencję. Też słyszałem sporo dobrych opinii właśnie od różnych bizdevów, ludzi, którzy tam są stricte właśnie po to, żeby przy tych stolikach odbywać spotkania biznesowe, że mieli dobre spotkania. Słyszałem o jakichś umowach podpisanych przez studia indie, które u nas były właśnie w strefie Indie Zone, czyli jakby z każdego
z tych składników głównych konferencji, czyli ta wiedza, gry indie, biznes i networking, jakby na każdym z tych frontów słyszałem opinie i widziałem opinie, które zdają się potwierdzać, że to, co robimy, ma sens. No i dobrze. I teraz powiedz mi, jak tą kwestia samych odbiorców, tak? No bo pierwszy raz od tam w sumie nie wiem kiedy, znaczy pierwszy raz ever spadła wam liczba odwiedzających biletowanych, delikatnie tak? spadła. Ona do tej pory stale rosła, chociaż też nie w jakimś zastraszającym tempie, bo też tutaj muszę zaznaczyć, że to nie jest nasz główny cel. Jakby bardziej chodzi nam o to, aby miks uczestników konferencji był dobry, aby rzeczywiście byli ci wszyscy aktorzy z branży, żeby były fundusze, żeby byli inwestorzy, publisherzy, twórcy, żeby były serwisy. Jakby, żeby ci wszyscy ludzie rzeczywiście mogli się spotkać i mieli tutaj u nas tę platformę do robienia biznesu. Natomiast to, czy tych uczestników jest tak jak w tym roku 2300, czy tak jak w zeszłym roku 2600, nie jest aż tak strasznie istotne. Natomiast no, my też się spodziewaliśmy, że nam troszeczkę ta ilość uczestników spadnie. Ceny biletów musiały niestety wzrosnąć. To jest rzecz, której staramy się unikać, ale niestety koszty organizacyjne rosną, zmuszając nas do też podniesienia czasem cen biletów, więc jakby efektem tego musiało być to, że niektórzy sobie nie pozwolą, nie zdobędą się na to, żeby wydać pieniądze na przyjazd. No i też jakby różne firmy z tych polskich, które wysyłają do nas dużo uczestników, bo wysyłają nawet kilkadziesiąt osób na wykłady, kilka osób na spotkania biznesowe. Wiadomo, że różne są cykle wydawnicze, różne momenty w tym kalendarzu wydawniczym, więc no są duże firmy, które u nas są zawsze obecne, a na przykład teraz są przed premierą, więc nie mogły się pojawić. I to już odejmuje, powiedzmy, w przypadku niektórych firm na przykład 50 czy 60 uczestników. Także to nie jest statystyka, która nas martwi. Dobrze, to zanim przejdziemy dalej, to ja myślę, że sobie przegadajmy słonie w pokoju, a potem będzie z górki. Bo brakowało, znaczy byłoby 2600 albo nawet więcej odwiedzających, gdyby nie było całej dramy z Blueberem, tak? No tak. No na pewno Blueber byłby obecny u nas. Jakby jeśli chodzi o tę dramę, no to musiało to jakby stać się kontrowersją. Było to chyba nieuniknione. Wzięło się to stąd, że temat, który był już gdzieś tam od lat tak naprawdę w branży na słynnym łososiowym forum też obgadywany, czyli temat nominacji do nagród Digital Dragons. Nieraz tam się pojawiały takie postulaty typu, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy nominować gry, które są remake'ami, gry, które są early accessami. No i w końcu gdzieś tam w tym tak naprawdę długotrwającym procesie wyłoniły się te zmiany i ten regulamin nagród został zmieniony. Timing niezwykle niefortunny. Absolutnie nie jest tak, że ktokolwiek u nas nie jest czy przychylny Blueberowi, czy nie zachwyca się tym wspaniałym sukcesem, jakim jest Silent Hill 2. Więc jak najbardziej jest to gra, która zasługuje na rozgłos, zasługuje na pochwały, na nagrody. No ale skoro już ten regulamin uległ zmianie, no to nie mogliśmy nominować, to znaczy, to też nie my nominujemy, ale nie mogliśmy wskazać wśród kandydatów do nominacji właśnie Silent Hilla 2, a Silent Hill 2 nie jest jedyną jakby też ofiarą tych zmian. Warto też wspomnieć chociażby Manor Lords, które jest w Early Accessie i też w związku właśnie z tym, że regulamin na to obecnie nie pozwala, nie mogliśmy wskazać jako kandydata do nominacji Manor Lords w tym roku. Mam nadzieję, że oczywiście stanie się to w momencie, kiedy gra już w pełni się ukaże, będzie pełny release. No dobra.
Fajnie, dziękuję ci za to wyjaśnienie, które trochę znałem, ale... No mogę tu nawet jeszcze jedną ciekawostkę powiedzieć, bo... No to wal, nie zanim wiem, czy przejdę miałeś dalej, to okazję- rzucaj. Pewnie, jakby tutaj można omówić temat nawet nieco szerzej. Zapytał mnie, nie wiem, czy miałeś okazję galę rozdania nagród Digital Dragons oglądać w całości. Tam... Jakoś przypadkiem tam zaszedłem, myślę, może coś się wydarzy. No właśnie, tam wspomniał oczywiście wspaniały sukces Bluebera Radosław Ratusznik, wręczając jedną z nagród i jakby słusznie zauważył, że no nie może się ta gala odbyć w sposób taki, abyśmy w ogóle nie wspomnieli o tym, czego Blueber dokonał. I ja zostałem zapytany przez jednego z uczestników po tej gali, jak my odbieramy tego psztyczka. Więc odpowiedziałem całkowicie szczerze, że no nie był to psztyczek, były to ważne i potrzebne słowa i jakby nikt tutaj absolutnie u nas nie neguje tego, co Blueber dokonał i to nie jest tak, że ktoś tego nie docenia. Ale No, nie tak jak wiedzieliście mówię, o tym, że Radek to zrobi. Proszę? Nie wiedzieliście, że Radek to zrobi. Nie wiedzieliśmy, a to nawet Okej. lepiej. To nawet lepiej, bo była to jego po prostu szczera, naturalna wypowiedź, ale też umówmy się, bardzo potrzebna i jak najbardziej na miejscu. Zresztą chyba wszyscy na widowni tak uważali, bo ta wypowiedź zebrała tęgie owacje. No i brawa Blueberowi zdecydowanie się należą. Także mam nadzieję, że nie będzie Blueber do nas za to chował urazy, bo to naprawdę nie jest w nich wymierzone. Timing, tak jak mówię, jest niezwykle niefortunny, ale ta dyskusja pewnie w przyszłości też będzie się pojawiać, bo nie oszukujmy się, Fullsy pewnie też zrobią świetną robotę przy remake'u Wiedźmina pierwszego. No i też regulamin jak... I na też ten nagrody moment nie dostaną. nie pozwoli nam wskazać ich jako jednego z kandydatów do nominacji. Świetnie sprzedajesz bilety na kolejne edycje. Nie, no to jest rzecz, której się chyba wszyscy jakby powinni tutaj spodziewać. Być może dyskusja powinna trwać dalej na ten temat, ale to już się będzie odbywać. To znaczy, wiesz, jakby do tego tematu można podejść z kilku różnych stron. Na sam koniec dnia, tak Excelowo podchodząc, to jest to ciężki case, w którym te kilkadziesiąt osób nie przyjeżdża na targi. Jasne. To jest, no to nie jest parę tysięcy złotych, czy parędziesiąt tysięcy złotych, tak? Tylko grube kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo jak ci te 50 osób z Bluebera nie przyjedzie razy 2000, no to jest jakiś tam kawał grosza, tak? I teraz czy to jakby było usankcjonowane, czy potrzebne, nie wiem. Czy powinniście o tym wiedzieć, czy nie, też nie wiem. Opór materii, jakby branży, ludzi w nim robiących był oczywisty, jest oczywisty. I ja rozumiem też, że jest jakoś tam przyczynkiem do robienia aferki albo Aczkolwiek też komentowania jej. chciałbym zaznaczyć, że zawsze jakieś kontrowersje wokół nagród są, czy to rzeczywiste, tak jak tutaj w tym przypadku, no rzeczywiście jest to temat wart dyskutowania, czy takie dosyć powszechnie pojawiające się zarzuty, że któraś firma jest sponsorem, to dostała nagrodę, to słyszę w zasadzie każdego roku. To jest jakby moim zdaniem Oscarów też się nie dostaje za jakość, tak? Ustalmy sobie. Aczkolwiek jakby to jest argument, Bo się je który dostaje sam się politycznie. obala. Znaczy, teraz jakby jest inaczej, ale przez lata Oscary były stricte i wyłącznie polityczne, tak? I do tego, zresztą muzyczne nagrody też. I też te odebrania nagród, które były tam, prawda, kontrowersyjne, tak jak odebranie przez, no nie odebranie przez Marlona Brando, tak? Które było wówczas wygwizdane. Tak, dzisiaj się wraca do tego, jako że to słuszne było pokazanie tragedii, czy wspomnienie o tragedii Native Amerykanów, tak jakby, ale to się zdarza, to jest częścią tejże materii. Ja rozumiem takie
wspólne oburzenie branżowe, ale jednocześnie jakby rozumiem no realność, bo nagroda powinna być jednak za jakiś tam effort i być trochę pokazaniem, czy przynajmniej nominacja powinna być potwierdzeniem tego, jak dana gra jest ważna w danym ekosystemie, tak? Bo o ile Manor Lordsy są jeszcze w mega wczesnym stadium, tak teoretycznie przynajmniej produkcyjnym, i są sukcesem jako takim, kiedy dostaną nagrodę i czy ją dostaną, to już inna kwestia. I czy system produkcyjny, release'owy gier de facto w dzisiejszych czasach to w ogóle nie przystoi, nie jest dostosowany system nagród konferencyjnych do tego, jak gry wychodzą, tak? To jest problem jakiś tam systemowo-harmonogramowy. To jest jeden z głównych powodów, dla którego też zapadły te decyzje, bo to też właśnie trzeba bardzo indywidualnie rozpatrywać. Mamy early accessy, które są naprawdę bardzo jakościowe, a mamy early accessy, które są stadium gry tak bardzo okrojonym z treści, która ma się tam znaleźć, że ciężko byłoby to nominować. Mamy remake'i, które w zasadzie niewiele wnoszą. Mamy też takie remake'i jak właśnie Silent Hill 2, które no rzeczywiście są zrobieniem gry w całości od nowa z olbrzymim szacunkiem do oryginału, ale jednak no jest to całkowicie nowa gra, to nie jest jakieś tam odświeżenie czy poprawienie tekstur. Natomiast tu też, żeby nikt nie miał wątpliwości, to nie jest tak, że to my przyznajemy te nagrody, bo same nominacje, jakby my wskazujemy gdzieś tam listę gier, które się ukazały w roku ubiegłym do nominacji. Nominowane są w drodze ankiety przez polski Game Dev, to studia, które otrzymują ankietę, nominują, a później obraduje jury i to jest szerokie jury złożone z ludzi, których autorytetu czy pozycji chyba nikt nie zakwestionuje i to nie jest tak, że ktoś z naszego zespołu tutaj wpływa no tak, na to, ale regulamin jest regulaminem, tak jakby i... No regulamin to jest rzecz, na którą my mamy wpływ, natomiast później już to, jak obraduje jury i kogo wybierze, no to już dobra, jest coś, to na ja co wpływu nie spytam mamy. inaczej. Tak mano a mano, jak to mówią. Dobra. Dałbyś ty jako ty nominację, czy nie dla Silent Hilla? Ja jako ja? Dałbym. Dobrze. Ja też bym dał. Bo moim zdaniem... To jest decyzja właśnie tak trudna, że no ciężko tu nawet u nas gdzieś tam o jednomyślność, także to nie jest tak, że właśnie ktoś sobie postanowił, że wprowadzamy te zmiany i że to była lekka decyzja. Nie, to był długi proces, wiele przemyśleń, rozmów, dyskusji i to nie była łatwa sprawa. A jeszcze tylko właśnie dorzucę do tego wątku związku sponsorów z nagrodami. To jest właśnie taki argument, który sam się obala, bo jeżeli spojrzymy nawet na historię tych 3 ostatnich edycji, mieliśmy chociażby w 2023 roku naprawdę mnóstwo nominacji dla Flying Wild Hog, którzy są sponsorem co roku. To jest firma tak regularnie będąca na Digital Dragons i tak regularnie wspierająca naszą konferencję, że no, gdyby tak to działało, wypadałoby się spodziewać, że przy takiej mnogości nominacji te nagrody dostaną i nie dostali wtedy ani jednej statuetki. A oczywiście też dostają statuetki firmy, które sponsorami nie są, więc Pulsi nie dostaną. naprawdę uczciwie te nagrody. Pulsi nie dostaną. Flying Wild Hog, nieważne ile zapłacą, też nie dostaną. Bloober jest obrażony. Ja nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku, stary. Naprawdę musisz coś obiecać. Idziemy w tym kierunku, że nagrody są uczciwie przyznawane, są wiarygodne, a otrzymanie ich to jest rzeczywista wartość. Dobrze. Także gdyby tak nie było, to myślę, że nikt by sobie nic z tych nagród nie robił. Jeżeli one mają jakieś rzeczywiście znaczenie, jakiś ciężar gatunkowy, no to wtedy rzeczywiście budzą emocje. Dobrze, to teraz jokes aside. I o to musimy dbać. Jokes aside. Czy mieliście po konferencji spotkanie takie tam gdzieś wewnętrzne pod tytułem, dobra, słuchajcie, jakby musimy się nad tym zastanowić, nad nagrodami, nad regulaminem, nad tym, jak to traktować w przyszłości? No bo trochę by było
jakkolwiek by tego nie traktować, chyba by było średnio, gdyby co roku na rozdanie nagród i na jednak galę Digital Dragonsów ktoś tam wchodził na scenę i znowu coś tam oprotestowywał, tak? Bo to już by było trochę niesmaczne dla wszystkich. To już dzisiaj jest jakby trochę nie do końca fajne i jakby no się zdarza, bo tam bla, 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 regulamin i tak dalej. Ale żeby nie wyszło, że będziecie mieli co roku ten sam problem, nie? Wiesz co, to nawet nie jest kwestia jakiegoś jednego spotkania. My takie spotkania mieliśmy, mamy i będziemy mieli. To są rzeczy, o których ciągle rozmawiamy. Teraz jest czas rzeczywiście, żeby z wyprzedzeniem zaplanować, co w roku następnym i czy powinniśmy tutaj jakieś dalsze gdzieś zmiany wprowadzać. Być może rozwiązaniem byłaby jakaś nowa kategoria, która może nie byłaby regularnie występującą kategorią, ale w przypadku wystąpienia takiego tytułu, który naprawdę warto nagrodzić, a który z innych względów nie może być w tej głównej kategorii nominowany. Za wcześnie jeszcze mówić, no będziemy o tym rozmawiać i rozmawiamy cały czas, także jakieś tam decyzje na pewno będą. To jest rzecz, która stale ewoluuje. Nigdy te nagrody nie są dokładnie takie same co roku, zawsze coś tam się staramy usprawniać, ulepszać. No a kontrowersji tego typu jasne, najlepiej byłoby na przyszłość uniknąć i mam nadzieję, że to się uda. Okej. A czy masz jakieś info, jak Dragonsy wypadły na tle Nordic Game? Konkurencyjnej, tuż za wami odbywającej się konferencji? Nie, i to jest takie porównanie, które ciężko zawsze nam zdobyć. My sami nie jesteśmy w stanie jakby tutaj wiedzy zdobyć, gdyż event odbywa się, w zasadzie zaczyna się jeszcze zanim nasz się skończy. No oni tak Więc specjalnie to naturalnie robią, żebyście nie przyjechali i nie podglądali. Więc naturalnie my tam nie jeździmy, no bo się nie da. Jedyne, na czym mogę bazować, to opinie, które słyszę od innych, a te są różne. Faktycznie w przyszłości, gdzie Nordic był po pierwsze krótszy, a po drugie tam zajmował przede wszystkim czwartek, piątek, był ten dzień odstępu, więc zwłaszcza dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają z daleka do Europy, było to komfortowe, bo mogli przez tą niedzielę, poniedziałek, wtorek spędzić czas w Krakowie, mieć ten jeden dzień na relokację i chwilę odpoczynku i zacząć Nordica. Obecnie jest to tak, że niektórzy albo ucinają u nas ostatni dzień konferencji, albo tam pierwszy, właśnie spędzając ten czas na relokacji, no albo po prostu wybierając, na który event się udać. Dobrze, czyli jakby, czy masz jakieś relacje pod tytułem Nordic nadal jest super, a Dragonsy to tam mech. Albo Dragonsy teraz są najfajniejsze, a Nordiki już tylko rybę można tam zjeść dobrą. Ja bym nie chciał tutaj jakichś negatywnych słów na temat konkurencji wypowiadać, natomiast no jeśli już jakieś słyszałem opinie, to były to pozytywne w naszą stronę opinie i raczej takie wskazujące na to, że jak już trzeba wybierać, to warto przyjechać do nas. Okej, bo ja powiem szczerze, ze swojej strony... Własnego zdania nie mogę sobie wyrobić, bo też jak kończymy event, to musimy troszeczkę złapać snu, a potem pozamykać wszystkie te... Znaczy, ja ci powiem w ten sposób. Z tego, co ja parę razy słyszałem, dzisiaj nie wiem, czy ta opinia do końca się broni. Ciężko mi to określić po różnych rozmowach, ale parę razy usłyszałem to, że na digitale się jedzie, jak się kogoś nie zna w Polsce, ale jak się zna studia i tak dalej, to w sumie może na digitale niekoniecznie muszę jechać, bo biznes zrobić, deala podpisać, czy z publisherem, czy z inwestorem, czy z jakimś studiem, to się jedzie na Nordiki. I się zastanawiam, na ile dzisiaj jest to jeszcze prawda, nie? Ale pewnie nie odpowiesz mi na to pytanie. Czy lepiej jest przyjechać, zrobić deala biznesowego i czy łatwiej go zrobić na digitalach, czy na Nordiku?
No, gdzie łatwiej, tego nie wiem. Wiem, że da się zrobić te deale u nas i co jakiś czas słyszę o tym, że one mają miejsce, także tak jak mówię, dla mnie, gdzie ta strona biznesowa jest stroną najbardziej mnie interesującą w tym wszystkim, jeżeli słyszę od innych bizdevów, że mieli dobre, owocne spotkania, że rzeczywiście było się z kim spotkać, no to jest to, o co chodzi. Natomiast jakby co do spotkania z polskim game devem, oczywiście, że Digital Dragons to jest znakomita okazja do spotkania z polskim game devem, który stanowi siłą rzeczy większość uczestników konferencji. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania biznesowe, to ta populacja uczestników biorących udział w spotkaniach wygląda już nieco inaczej, bo tak jak wspomniałem, polskie studia potrafią wysyłać 30, 40, nawet 60 specjalistów właśnie na wykłady i tam na tych salach wykładowych znajdziemy ich słuchających wykładów, paneli dyskusyjnych i tak dalej. Natomiast wysyła powiedzmy 3, 4, 5 ludzi rzeczywiście na te spotkania biznesowe. I tutaj mamy całe gro firm, bo jak później spojrzymy na to, na te statystyki, które my publikujemy, wydaje mi się, że właśnie dzisiaj nawet nastąpiła publikacja raportu takiego liczbowego naszej konferencji. I jak tam spojrzymy na to, że to jest 908 firm, że to są firmy z 52 krajów świata, to na pewno wchodząc na salę wykładową nie zobaczymy tam naraz ludzi z 52 krajów świata, ale jak pójdziemy właśnie do strefy biznesowej, tam gdzie odbywają się spotkania, no to właśnie tam ci ludzie będą. Okej. To dobrze. To jeszcze jedna rzecz. Aplikacja spotkaniowa. Kiedy będzie fajna? Kiedy? Ja w ogóle zadaję ci pytania, ja mam nadzieję, że moje chłopaki potem to dobrze potną, bo tutaj są 4 takie albo 5 konkretnych pytań, które ja mam nadzieję, że pójdą na rolki, czy na reelsy, czy na TikToka. Więc pytanie, kiedy na Digital Dragonsach apka spotkaniowa biznesowa będzie taka, że będę mógł kogokolwiek randomowo na miejscu spytać, a ten ktoś mi odpowie, była ekstra. Żadnych zastrzeżeń. Aplikacja spotkaniowa to jest temat trudny. No it's not. No it's not. To się tylko tak wydaje z zewnątrz, że nie jest, bo jeżeli spojrzymy właśnie tylko na ten segment spotkaniowy, to oczywiście wiemy, jaka aplikacja jest takim benchmarkiem na całym świecie i którą zawsze stosujemy jako punkt odniesienia do mówienia o jakości. I my to oczywiście wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę i badamy też ten obszar. Natomiast tam są jeszcze inne moduły, których my potrzebujemy, które nie każda aplikacja posiada. Przez lata konferencja Digital Dragons była związana z aplikacją Pine, na którą ludzie narzekali. Stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Poszliśmy w stronę dostarczanej przez polskiego producenta aplikacji, która jest też tak naprawdę stale rozwijana. Ja wiem, że w tym roku było lepiej niż w zeszłym, ale wiem, że nie było idealnie. My oczywiście zbieramy feedback na temat każdego elementu konferencji, żeby wiedzieć, co poprawiać, jak poprawiać, a w tym przypadku czasami rzeczywiście co nie działało, jak nie działało i dlaczego. No i to jest jeden z tych obszarów, w których będziemy teraz się zastanawiać, co robić dalej. Tu oczywiście jakby to, jaka aplikacja jest dobra do spotkań, to jest jeden argument, która ile kosztuje, to jest kolejny argument, a jeszcze właśnie te dodatkowe moduły, które są potrzebne ogólnie nam jako organizatorom, to jest kolejny argument. Spięcie aplikacji z systemem sprzedaży biletów to jest kolejna rzecz. Także tam są te kolejne warstwy, których użytkownik nie widzi, a które też wpływają na te decyzje. No ale tak jak mówię, będziemy teraz analizować właśnie cały feedback i zastanawiać się, co robić dalej, bo albo jest czas na to, żeby aplikację, z której obecnie korzystamy, rozwinąć, poprawić i aby ona mogła zasłużyć na lepsze opinie, albo może będzie trzeba wykonać jakiś ruch w stronę zmian. Zobaczę, na razie nic więcej tutaj nie chcę mówić, bo tu jest jeszcze sporo czasu na te decyzje i będziemy działać, będziemy się starali rzeczywiście dostarczyć jak najlepszą jakość. Wiem, że to jest obecnie zawsze jest to rzecz, na którą ludzie narzekają, jest to jakaś tam pięta achillesowa, ale to nie jest tak, że nie staramy się czegoś z tym zrobić i na pewno za rok będzie lepiej, być może będzie dużo lepiej.
A na całe szczęście nie jesteście jedynym eventem, który ma z tym problem, więc jakby, no. Tak, z tym z tym elementem dużo eventów ma problemy. Są eventy, których aplikacji nikt nawet nie używa, tak? Tylko jakby no wszyscy umawiają się przez ten benchmarkowy produkt, o którym wspomniałem, czyli Meet to Matcha, prawda? Bo to właśnie jest rzecz, która zawsze się pojawia w tych dyskusjach i zapewniam, że to nie jest tak, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest benchmark i że nie rozpoznawaliśmy tu też tego tematu, czy że to nie jest gdzieś jakaś opcja będąca na stole, przy którym rozmawiamy. Dobrze, czyli odpowiedziałeś, ale mi nie odpowiedziałeś, bo z apką spotkaniową jest różnie od lat 10. Ale jak mówię, nie jesteś tym jedyny, bo inne eventy też z tym mają problem plus minus od dekady. Ja to rozumiem, ale Na pewno dołożymy starań, żeby za rok było lepiej, a mam nadzieję, że uda się zrobić tak, żeby było dużo lepiej. dobrze. Ja poczekam. Ja chętnie zobaczę, co uda się zrobić i Będziesz zweryfikujesz. ja myślę, że można o tym oddzielnego blogposta bizdewowego napisać. Moja walka z apką spotkaniową. Ale to okej, dobrze. Na razie to też sobie zostawmy. Powiedz mi jakby taką ostatnią z takich myślę ważnych rzeczy, bo już żeś to poruszył na ostatnim odcinku. Pomimo, że tak jak zauważyłem, tam jakby nie robi to jakiegoś tam ruchu falowego, taki news. Więc powiedz mi, co możesz powiedzieć? Czy możesz cokolwiek powiedzieć? W perspektywie plotek, które gdzieś tam ja sobie usłyszałem, że różnie jest, jeśli chodzi o przyszłość Digital Dragons i kolejną edycję. Bo usłyszałem o tym jakiś tam czas temu, ale jak to usłyszałem od więcej niż 2 osób sobie gdzieś tam na korytarzach Digital Dragons, no to się zmartwiłem. I taki Kuba Sobek, który nie był na Dragonsach, a ostatnio był u mnie na odcinku, no to jakby bardzo się zmartwił, tak delikatnie mówiąc. I go rozumiem. I nie wiem, czy ty możesz cokolwiek o tym powiedzieć, ale zacznijmy Tak, wprost. no, Czy będzie kolejna edycja Digital Dragons? To inaczej. Czy kolejna edycja Digital Dragons jest zagrożona? Na ten moment nic na to nie wskazuje. Ogłosiliśmy datę przyszłego eventu. Robimy plany na przyszły rok, więc jeżeli nic się w tym temacie nie zmieni, to na ten moment mój stan wiedzy jest taki, że po prostu robimy dalej to, co robimy i oczywiście z dołożeniem starań, aby zrobić to jak najlepiej. Ta pogłoska rzeczywiście była dość powszechna, wiele osób mnie o to pytało podczas eventu. Ja też wiem, skąd te plotki się wzięły. Jakby dokonała się w tak zwanym międzyczasie zmiana zarządu w Krakowskim Parku Technologicznym. Wiadomo, że kolejny zarząd niekoniecznie musi kontynuować działania poprzedniego. Natomiast no, to też nie jest tak, że tu się odbywa jakaś rewolucja i nagle ktoś stwierdził, że już nie robimy. Więc tutaj raczej chyba na ten moment mogę jedynie uspokajać. Zresztą, co też dało się widzieć w trakcie gali rozdania nagród, czy obecny tam właśnie sekretarz województwa małopolskiego, czy zastępca prezydenta miasta Krakowa bardzo jednak jednogłośnie wyrażali poparcie dla wydarzenia i podkreślali jego znaczenie dla miasta, dla rejonu. Także raczej bym To teraz Kraków dostał też teraz Intel Extreme Masters. Czy dostał, czy wywalczył. To już jakby temat na inną rozmowę, więc nie wiem, czy ten Kraków nie robi się polskim, bo lubimy te nagłówki, tak, więc Kraków stolicą gamingu jeszcze bardziej niż wcześniej.
tak, czy nie? I oby jeszcze bardziej, jak najbardziej. Już bardziej się nie da. Jak możesz mieć jedną z największych konferencji game devowych w mieście plus jeden z największych eventów e-sportowych na świecie w mieście? Czego nie macie? Gracze nic z tego nie mają, bo to jest konferencja No to B2B, targi także zróbcie, to wjeżdżasz czy ja wam bronię targi zrobić growe, tak? Zróbcie PGA, czy tam Kraków Games Week. Było kiedyś, coś tam się działo, różne jakieś rzeczy, ale chyba nie w dużej skali. Dlaczego nie ma w ogóle targów growych w Krakowie? To jest No w ogóle poza tym, że będą jakieś tam na IEM-ie, ale raczej chyba jakieś niż bo chyba tam nie ma za dużo miejsca, tak? Zobaczymy w ogóle, jak to się odbędzie. Myślę, że warto będzie odwiedzić, zobaczyć na własne oczy i ocenić, co tam jeszcze ma szansę się rozwijać. Natomiast wiadomo, że największy problem przy takich imprezach B2C, no to jest problem infrastrukturalny i nie oszukujmy się, PGA jest w Poznaniu, bo tam ta infrastruktura rzeczywiście jest, ona jest dobra, jest ta powierzchnia, da się tam zrobić taką rzeczywiście masową imprezę dla graczy, gdzie się zjeżdża cała Polska. W Krakowie trochę nie dostrzegam tego potencjału na ten moment. No bo IEM ma być na Tauronie, tak? Bodajże? No chyba? I to pewnie będzie jakby warunkami zbliżone do Spodka katowickiego, więc to ma sens. Jak na imprezę sportową, również atmosfera obiektu sportowego jak najbardziej pasuje. Natomiast taka przestrzeń targowo-wystawiennicza typowo, dająca możliwość i komfort organizacji takiego rzeczywiście ogólnopolskiego, jak nie europejskiego spędu dla graczy, to jest, myślę, że główny problem, żeby to zrobić w Krakowie. Bo chęci pewnie by się znalazły i ludzie do tego, żeby to zorganizować, pewnie też. No, najtrudniej jest z miejscem. Także, tak jak mówię, no PGA jest gdzie jest, nie bez przyczyny i nie przez przypadek. Okej, ale jakby był obiekt, to zgłaszasz gotowość do Dragons Expo organizacji. I jakby był obiekt, to jak najbardziej umacniajmy pozycję Krakowa na game devowej mapie Polski. A ty jesteś Krakusem w ogóle, że tak spytam? Nawet nie sprawdzałem. Okej, no dobrze. Jestem Krakusem, także wychodzę na pole. No, i tak, i widzisz Wawel. Tutaj Chociaż, Miłosz... Nie wiem, czy wiesz, ale jest taki stary żart mówiący o tym, czym się różni bycie Krakusem od bycia warszawiakiem. Mhm. Że żeby być Krakusem, musisz się urodzić w 3. pokoleniu w Krakowie. Więc jakby pod tym kątem patrząc, to ja jeszcze nie jestem Krakusem, dopiero moja córka jest. Natomiast, że żeby być warszawiakiem, trzeba wysiąść na dworcu głównym. No i pozdrawiamy wszystkich z Warszawy. Natomiast nie jest to przytyk do stolicy, być może stolica jest po prostu bardziej gościnna. Do tej aktualnej stolicy, no bo Kraków jest tą drugą stolicą. Pomimo, że słyszałem ostatnio badania archeologiczne, że pierwsza stolica Polski to też nie było Gniezno, ale to już jakby inna zupełnie kwestia. No, jeszcze po drodze duże szanse miał na to Piotrków Trybunalski, gdzie zbierał się rzeczywiście Sejm Szlachecki i mało brakło, żeby to Piotrków stał się właśnie stolicą. Tak, myślę, że do dziś nie mogę sobie tego wybaczyć, jak to wyszło, jak to nie wyszło. Od Miłosza tam pozdrowienia masz, że powinieneś dostać nagrodę, tyle mi tu pisze. I czy odpocząłeś, i czy GDE masz w kalendarzu? Masz pytanie od Miłosza. Tak, w tym roku to się chyba wreszcie uda, że pojawię się na GDE. No to gratulacje, no w końcu. Nie będzie, a ty będziesz. No to widzisz, tak to jest. Dobrze. Chyba na moje wszystkie trudne pytania bardzo skrzętnie, wymijająco odpowiedziałeś, nie dając mi żadnej konkretnej odpowiedzi. Znaczy, ja rozumiem. Jakby to jest te wszystkie pytania o Bluebera, o kolejną edycję, o apkę i tak dalej. To są trudne tematy.
To nawet właśnie nie jest kwestia jakiegoś wymijania. Tu trochę nie ma prostej odpowiedzi na te pytania. To są jakby gdzieś trwające procesy, w ramach których się gdzieś tam jakieś odpowiedzi będą wyłaniać. No tak jak mówię, też wspomniałem o tłumaczu i o tym, że to nie jest tak, że my udajemy, że nie ma tłumacza, czy nie braliśmy od nich oferty. My jesteśmy też z nimi w kontakcie, rozmawiamy o tym, co i jak można by zrobić i tak dalej. Badamy różne opcje tutaj gdzieś do Znaczy, bo MeToo nie ma... Nie ma MeToo chyba tam opcji do zintegrowania listy paneli bodajże, tak? Żeby jakby to, co się dzieje na konferencji, połączyć z tym, że jesteś na apce i masz spotkania, tak? Dokładnie. My potrzebujemy tego wszystkiego łącznie. To też nie jest tak, że się tego nie da zrobić, ale no tak jak mówię, tu są te różne segmenty, które my musimy podsumować, podejmując decyzje, czyli właśnie jakość aplikacji spotkaniowej, gdzie w tej kategorii Meet to Match wiadomo, jest tym benchmarkiem, ale później mamy właśnie inne feature'y, które są nam potrzebne, plus sprzężenie tego z programem, z systemem, przez który sprzedajemy bilety właśnie, z programem konferencji i tak dalej, więc to jest wiele czynników, których użytkownik nie widzi i które dla niego mogą nie istnieć, jakby widzi to, co otrzymuje na koniec, jak mu się te spotkania omawia, czy tam coś się wykrzacza, czy nie wykrzacza, ale też jakby z uwagi na to, jak długi to jest proces, ile tu się dzieje rzeczy w tle, bardzo cenny jest dla nas każdy feedback, także my naprawdę szczerze zbieramy i analizujemy i nawet jest fantastycznie, jeżeli ludzie nam opisują konkretne przypadki, gdzie coś im nie zadziałało, no bo jeżeli wybierzemy ten scenariusz pozostania przy tej aplikacji, z której korzystamy w tym momencie i rozwijania jej dalej, to musimy wiedzieć, jak ją rozwijać, musimy wiedzieć, co po drodze nie zadziałało i jak sprawić, żeby to działało w przyszłości. Także dlatego mówię, nie dostałem chyba nigdy ankiety od was. Dlaczego nasza aplikacja spotkaniowa ci się nie podobała? Wiesz co, jest tam ankieta dla wszystkich użytkowników wysyłana. Oczywiście nigdy nie ma tak, żeby... Nie, to powinien być dedykowany newsletter. To powinna być stricte jedna ankieta tylko pod to, bo tam są te ogólne, ale... Fajna sugestia. Myślę, że jak skończymy rozmawiać, to ją podrzucę u nas. Być może ktoś od nas też ogląda rozmowę, to może już też zanotował. Rzeczywiście może warto całkowicie osobnie tutaj zebrać jeszcze w innym wątku cały ten feedback. Aczkolwiek ja bardzo każdego, kto ze mną rozmawiał nawet w trakcie o tym, że coś mu tam nie działało, bardzo zachęcałem do tego, żeby nam słali mailami dosłownie z każdym szczegółem, co tam nie zadziałało, bo wtedy będziemy w stanie to naprawiać i rozwijać. No i jeżeli firma, która dostarcza nam te aplikacje, tego nie zrobi, to będzie nam ciężko współpracować w przyszłości. Nam też leży na sercu najbardziej to, żeby użytkownicy byli zadowoleni, żeby uczestnicy konferencji mieli wszystko tak, jak należy i żeby wygodnie i skutecznie mogli sobie korzystać ze wszystkiego. Dobrze. To teraz jeszcze mi powiedz o przyszłości. Bo Digital mają bogatą historię, jakiekolwiek tam problemy są, nie są organizacyjne i nie tylko, to jakby jest poboczna rzecz, tak to nazwijmy, ale pytanie o gdzie zmierza Digital Dragons? Czy już dotarło do swojego sufitu takiego organizacyjnego? No bo jakby ludzi pojawiło się mniej. Czy ta poprzednia liczba to był maks, który można było zrobić? Czy da się jeszcze z tej lokacji, z ICE w Krakowie wyciągnąć więcej? No i jakby co macie dalej gdzieś tam przed sobą, nie? Jak jestem bizdevem, to mnie to interesuje, tak? No bo jakby dotarliście do poziomu, że czy Nordic Game większe, czy mniejsze, czy jakkolwiek, to jakby nawiązaliście, myślę, jakąś równą konkurencję, rywalizację z konferencją. No i jest DevCom, tak? Dobrze powiedziałem? DevCom. Jako konkurencyjna konferencja, ale nie jest poza tym, ta czołówka już tam nie jest, wiesz, daleko. Jesteście w ścisłej czołówce.
No i co dalej się robi w takim momencie z brandem, który jest... Bo śmiechem, żartem myślę, że to jest pytanie, które sobie pewnie powinno, albo przynajmniej zadaje dużo firm robiących w polskiej branży gier. Bo żeśmy organizacyjnie jako industry dotarli do punktu, kiedy mamy kilkadziesiąt bardzo mocnych brandów, kilkadziesiąt dużych organizacji w Polsce, które zatrudniają po tam 10 czy 100 tysięcy, czy na pewno 100 ludzi, które zarobiły potencjalnie dużo pieniędzy, które są mega znane w Polsce. I mnie fascynuje sam proces, co się robi, jak już tam się dotarło na ten potencjalny szczyt i co się robi dalej. Bo de facto nie ma jakiegoś blueprintu na to, co robić dalej. Bo poza Devcomem nie ma, nie wiem, super gdzieś tam uznanej niemieckiej, czy francuskiej, czy hiszpańskiej konferencji, tak? No jakby może jest Brighton w Anglii, ale to Brighton, tak? Ale poza tym, ciężko ich Anglii teraz ogólnie jakby podchodzić trochę poważnie do rynku, na którym nie ma nawet porządnych targów growych, tak? Bo EGX się tam gdzieś złożył. Co mi się wydaje absurdalne. Nie wyobrażam sobie tego, jak w kilkudziesięciomilionowym, mega bogatym kraju, jednocześnie kolebce branży gier, ciężko jest zrobić porządne targi growe i tak dalej. Więc co robicie dalej? Jakie są wasze wizje na siebie, na Dragonsy 2030? 2030. Nie wiem, czy umiem powiedzieć, jaka jest wizja na 2030, bo to też jest tak, że to jest taki ciągły proces, który się dzieje. Też jakby rewolucji tu nie robimy ewolucję. Co roku ten kształt, forma całości troszkę się zmienia. Od 2 lat testujemy formułę summitów towarzyszących konferencji. Jest Legal Summit, jest Game Design Summit, który robimy z partnerami. Po drodze jeszcze był Game Marketing Summit, który stwierdziliśmy, że nie był na tyle dobry, żeby to kontynuować. Także myślę, że my po prostu dalej będziemy iść tą drogą ewolucji, starając się trochę rozbudowywać tą formułę. Jeżeli coś po drodze nie będzie działać, będziemy to usuwać. Jeżeli będzie działać, to będziemy to rozwijać. Natomiast na pewno musimy dbać o właśnie jakość tych filarów konferencji, czyli program, czyli biznes i networking. Jeżeli chodzi o tę ilość uczestników, to ja podejrzewam, że jeżeli nie będziemy zmuszeni do tego, żeby ponownie podnieść cenę biletów, to ona sobie pewnie znowu będzie powolutku rosła. Jakiegoś szybkiego wzrostu ani nie potrzebujemy, ani też może nie bylibyśmy w stanie ogarnąć, bo Centrum Kongresowe ICE też ma swoją pojemność. To nie jest obiekt na 10 000 osób. Także bardziej myślę, nadal będziemy dbać o to, żeby to był właściwy miks ludzi, którzy biorą udział w konferencji, właściwy miks firm. Będziemy dbać o to, żeby rzeczywiście ludzie kojarzyli nas jako miejsce, w które warto przyjechać, żeby robić biznes. Być może trzeba będzie się jeszcze gdzieś po drodze otworzyć może bardziej na jakieś inne segmenty i technologie, które gdzieś tam grom towarzyszą, a nie są obecne. Więc myślę, że to będzie raczej taka ewolucja i powolne, systematyczne rozbudowywanie formuły, bo na ewolucję chyba nie ma miejsca, bo ta formuła jest dobra, ona się sprawdza, tylko trzeba pilnować, żeby ona przystawała do czasów, do wymogów rynku, no i o to musimy zadbać, żeby iść do przodu. Ale tak jak mówię, nie jest tak, żebyśmy chcieli nagle zrobić z tych 2000 kilkuset uczestników 5000, bo to mogłoby być bardziej problematyczne niż sensowne. Znaczy, przewrotnie powiem, że te 2600 w zeszłym roku, a w tym roku 2300, to jest spory spadek.
de facto patrząc na jakby rynek, że teoretycznie powinno rosnąć, albo przynajmniej rosnąć w podobnym tempie, tak? No bo żeście po te paręset osób co roku rośliście, a teraz wyszło inaczej. No rośliśmy tak 200, 100, tak. Jaki wpływ na to miał wzrost cen biletów? Nie wiem. Wiem, że dla mnie osobiście jako firmy wysłanie paru osób na digitale byłoby jakimś tam wydatkiem. W czasach, gdzie People Can Fly zwalnia 60 osób i to pewnie jeszcze nie koniec, to No i ja to rozumiem... trzecie na przestrzeni gdzieś półtora Tak, roku. to ja rozumiem, że wysłanie 50 osób i wydanie na to 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak? To jest koszt faktycznie szalony. Więc każda firma, która wysyła do was po te kilkadziesiąt osób, to jest duży wydatek, więc mi się nawet, mówię, przewrotnie wydaje, że ten spadek odwiedzających nie jest aż taki straszny, jakby na to zerknąć z takiej finansowej perspektywy. Się zastanawiam po prostu, czy wiecie, gdzie jest wasz szklany sufit? Na razie chyba nie wiemy. Ja jestem przekonany, że ta liczba uczestników raczej będzie sobie, tak jak mówię, jeżeli my znowu nie podniesiemy cen, a mam nadzieję, że nie i na pewno będziemy unikać tego, bo... No już teraz macie ceny jakby europejskie, tak to nazwijmy, tak? No biznesowy bilet kosztował ile? Prawie 1000 euro, tak? Więc... No, zgadza się, no to też jest tak, że... Raczej nie będziecie GDC i nie będziecie charge'ować po $1500 za bilet, a już jesteście stosunkowo blisko, to już dzisiaj jest jakby... No nie planujemy, tak. Nie chcemy. Kraków też jest miastem, które przez te wszystkie lata robienia konferencji podrożało. Koszty organizacyjne, cateringowe i tak dalej, to wszystko gdzieś tam wymusza czasem. My oczywiście staramy się równomiernie gdzieś tam rozłożyć to. Tam, gdzie możemy, staramy się oszczędzić. Tam, gdzie możemy te rosnące koszty przełożyć na ceny pakietów sponsorskich, to też to robimy. Tutaj byliśmy zmuszeni też podnieść te ceny biletów, czego mam nadzieję będziemy teraz przez jakiś czas w stanie unikać. Więc myślę, że znowu powrócimy do tego stopniowego wzrostu ilości uczestników. Jeżeli tak to będzie się odbywać, to będziemy z tego zadowoleni, bo tak jak mówię, jakiegoś ogromnego skoku, ogromny skok to zawsze są organizacyjne problemy. Była taka edycja po pandemii, kiedy w ostatnim tygodniu konferencji, to jeszcze było zanim ja dołączyłem do zespołu, ale znam to z relacji, w ostatnim tygodniu zarejestrowało się 1000 uczestników, co sprawiło, że później troszkę ciężko było ogarnąć kształt głównego tam wydarzenia networkingowego, czyli poniedziałkowej wieczornej imprezy, ale już też wnioski od razu zostały wyciągnięte i od tych 3 lat teraz nie słyszałem narzekań na jakikolwiek organizacyjny aspekt imprezy. Także tak jak mówię, to my przyznam. gdzieś tam powoli analizujemy, wyciągamy wnioski, poprawiamy co się da, wymyślamy co jeszcze dołożyć, jeżeli nie działa usuwamy, jeżeli działa rozwijamy i tą drogą będziemy iść. A też ja tutaj oczywiście nie będę gdzieś z nazw wymieniał, ale serio 3 polskie firmy duże, które w tym roku, one regularnie też bywają u nas, które w tym roku się nie pojawiły, to już jest w zasadzie co najmniej połowa z tych 300 osób mniej niż w zeszłym roku. I one też, te firmy z różnych powodów się gdzieś tam u nas nie pojawiły, ale to nie jest tak, że przestało im się u nas podobać, czy przestali dostrzegać wartość w pojawianiu się u nas. Jestem przekonany, że za rok będą. To są też w cyklu produkcyjnym, jakim są, tak? Dokładnie. Więc to też trzeba tak zrozumieć. Tak, ale jak się zbliża premiera, to wszystkie ręce na pokład, wtedy się nie jeździ na konferencję, wtedy się kończy grę. Dokładnie. No i okej. Mamy to chyba tak plus minus przegadane. Teraz powiedz mi, jak to jeszcze wygląda, jak ty to widzisz w perspektywie
Może nie was jako was, ale jak to widzisz jako człowiek biznesu, bizdevu, robiący, sprzedający to na co dzień, jako Dragonsy, to jak widzisz zupełnie inne story towarzyszących eventów. To jest Pixel Heaven, który jest jutro, czy tam pojutrze? Jutro. I Pyrkonu, który jest za tydzień. Bo to są zupełnie, teoretycznie to są podobne segmenty, faktycznie trochę inne. Pixel Heaven jakby jest was blisko, bo jest konferencją, jednak jakoś tam, po części, chociaż bardziej jest B2C projektem. Coś tu mi Miłosz pisze, że koniecznie trzeba te grafiki do nagród zrobić, żeby były unikalne graficzki dla laureatów do wrzucenia na stronę. Dobrze, tak, ty chyba już wiesz, o co chodzi, albo tak mi się wydaje, się uśmiechasz, że chyba wiesz, o co chodzi. Tak, bo Miłosz jako AMD dla nieuświadomionych sponsoruje różne rzeczy i też Indie Showcase'a AMD w tym roku sponsorowało. Tak, no, wsparcie AMD jest dla nas też rzeczą kluczową i pozwala nam rzeczywiście w bardzo dobrej jakości przygotować strefę Indie, gdzie studia indie przyjeżdżające do nas mają najwyższej jakości sprzęt zapewniony przez AMD, także to jest jeden z tych argumentów przemawiających za tym, żeby być. Widzisz, jakby był tam w AMD jakiś Niemiec, to pewnie różnie by było z tym sprzętem. Może byście się dogadali, może nie. Ale dobrze, to już nie wchodźmy w biznesowy rasizm. Jak widzisz, jak oceniasz trochę was, a trochę tą taką przestrzeń eventowo-grową, bo ona jako branża myślę, że była w lepszym miejscu przed pandemią, jak ja to pamiętam, gdzie mieliśmy napchane digitale i napchany Pixel i rosnący Pyrkon i wcześniej był IM Katowice napchany po 170 000 ludzi i potem jesienią było PGA napchane też jakby z większą ilość ludzi niż dzisiaj. Po drodze Międzynarodowy Festiwal Komiksu, no w tym roku jeszcze mamy tam CD Action Expo i parę innych rzeczy. Jak dzisiaj to widzisz? Jak widzisz siebie, swoją pracę i digitale jako konferencję biznesową do konferencji B2C, bo w sumie nie wiem, czy tak Pixel można nazwać, czy po prostu festiwalu gier, jakim jest Pixel Heaven, i potem festiwalu, no nie gier, i chyba nawet już nie tylko festiwalu, czy konwentu fantazy, ale faktycznie targów nerdowskich, bo Pyrkon de facto jest polskim... No tak, bo Pyrkon jest polskim Comic-Conem, tak? Który, co przez wiele lat się chciało i nawet był polski Comic-Con, ale ostatecznie polski Comic-Con był gorszy niż Pyrkon. Jak widzisz dzisiaj, jak oceniasz ten fragment biznesu eventowego, który, powiem szczerze, jak się tak, wiesz, jako po sobie powiem, jak rozmawiam z ludźmi z różnych studiów game devowych, to dla nich te polskie eventy, a nie, tam polskie eventy, tam coś, tam wpadniemy na digitale, może na PGA i to tyle, nie? Jakby mówię, że guys, jakby mamy bardzo rozwinięty rynek. Robimy lepiej eventy, fajniejsze, niż w Anglii, we Francji, w Niemczech. Poza Gamescomem w Niemczech nie ma eventów w ogóle, nie? Do Hiszpanii, no poza tam Brazilian Games Week, Barcelona Games Week, też jakby jesteśmy lepiej, tak? Już Włoch nie wspominam, nie? Jakby jesteśmy... Czy wy wiecie, że żyjecie w kraju, w którym jest masa eventów dla graczy, które są mega fajne, nie? I powiedz mi, jak to widzisz ze swojej strony, takiej jako biznesowego profesjonalisty robiącego w branży eventowo-marketingowej? Myślę, że na pewno jakby przede wszystkim dostrzegam tę jedną zasadniczą różnicę między tym segmentem B2C a B2B, że mam wrażenie, że raczej wydarzenia B2B po okresie lockdownów bardzo szybko się podniosły. Ludzie z branży, którzy jednak dostrzegają potrzebę tego, żeby się z ludźmi spotkać twarzą w twarz, żeby się później na towarzyszącej konferencji, imprezie napić tego piwa, porozmawiać na luzie, bo potem się po prostu lepiej robi interesy.
bardzo szybko tą tęsknotę za tymi spotkaniami, za tym realnym kontaktem z ludźmi pokazali. Wtedy właśnie miało miejsce to, o czym wspomniałem, czyli te 1000 uczestników rejestrujących się na Digital Dragons w ciągu tygodnia. Więc jakby bardzo szybko te ilości uczestników, ta intensywność wydarzeń w segmencie B2B wróciła moim zdaniem. Z B2C jest na pewno dużo trudniej. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że na tle całej Europy mamy naprawdę świetne wydarzenia, które myślę, że na pewno dobrą ścieżką by było postarać się je umiędzynarodowić, żeby ludzie z zagranicy też tutaj w większej liczbie przyjeżdżali, bo w tym segmencie B2B to też się dzieje, tak jak wspominałem, Polacy w większości stanowią widownię na konferencyjnych wykładach i panelach dyskusyjnych, ale już w strefie biznesowej tam mamy ludzi dosłownie z całego świata i jest tak, że jak przyjeżdża powiedzmy z japońskich firm paręnaście osób na Digital Dragons, to one wszystkie przyjeżdżają tam tylko dla biznesu i tam nie przyjeżdżają słuchać wykładów. Więc tutaj jakby ściągamy tych ludzi z zagranicy i przyciągamy ich. I w tym segmencie B2C no, byłoby na pewno świetnie też postarać się umiędzynarodowić te wydarzenia, no bo oczywiście jest wspomniany przez Ciebie Gamescom, który jest masową, wielką imprezą, na której też dominują Niemcy, nie oszukujmy się, tam 70 czy 80% uczestników to są Niemcy, ale przyjeżdżają tam ludzie z innych krajów, również z Polski. Z Francji, ale to decyd, tak? Tak, ale fajnie by było, gdyby do nas zaczęli właśnie na PGA czy na Pyrkon ludzie też przyjeżdżać, bo to rzeczywiście są wydarzenia jakościowo bardzo dobre, no zwłaszcza Pyrkon ma taką renomę imprezy, która no rzeczywiście dowodzi, że tam wszystkiego jest dużo, że jest jakość, że można rzeczywiście twórców spotkać i że warto tam być. Są tam cosplaye, a też jak bywam na Gamescomie i gdzieś tam przechodzę patrząc na choćby cosplayerów, to wielokrotnie ci najlepiej ubrani to są ludzie mówiący po polsku. Także nie mamy absolutnie tu w żadnym segmencie czego się wstydzić i fajnie by było przyciągnąć po prostu widownię z innych krajów Europy do nas, aby też tutaj przyjeżdżali i te game devowe święta obchodzili razem z nami. No dobrze, Także czyli myślę, że umiędzynarodowienie powinno być taką ścieżką, którą warto wyeksplorować. Dobrze, a wybierasz się w ogóle teraz na Pixela albo na Pyrkon? Nie, teraz jeszcze mamy właśnie taki okres, kiedy zbieramy ten feedback, planujemy, musimy jeszcze pozamykać troszkę rzeczy, więc to jest taki okres, gdzie trochę ciężko nam jeździć, ale ktoś pewnie od nas się wybierze też, żeby zobaczyć, jak tam jest. Też mamy takie gdzieś tam fantazje, żeby może gdzieś czasem coś wspólnie z Pyrkonem zrobić, jakiś tam segmencik od nas, może żeby się pojawił, także zobaczymy, co tam w przyszłości będziemy planować, ale czasami niektórzy z nas się wybierają na te wydarzenia też również. No ja w tym roku nie będę akurat, ale Okej. może w przyszłym się uda. Dobrze. No, trochę trzeba by poodwiedzać i pooglądać, zdecydowanie. co się dzieje. To mnie trochę ciekawi, czy na Pyrkonie jest tam trochę Niemców, bo miałem głębokie nadzieję, że na IEM-ie w Katowicach to się umiędzynarodowi. I jakby było to, bo tam bodajże chyba w 18 było, że na Counter-Strike'u się pojawiła jednak spora publika ukraińska i jakby do dziś to tak funkcjonuje, ale zawsze marzyłem sobie, że gdzieś tam trochę Czechów przyjedzie do nas, czy Niemców, ale z tym jest różnie i się zastanawiam właśnie, czy Niemcy z Berlina, czy niemieckie nerdy z Berlina, co trzeba było zrobić, żeby na Pyrkon przyjechały, nie? Tak, to jest właśnie klucz, bo myślę, że jak już raz przyjadą, to już zrobią sobie z tego nawyk i będą przyjeżdżać. Dobrze. Znaczy się muszę Być może kogoś... promocja tam na miejscu, ale to są oczywiście wydatki też organizacyjne na marketing. Wiadomo, że to są budżety, żeby promować się, ale może wystarczy zacząć od reklam w sieci, potem też na miejscu.
Dobrze, czyli muszę zaprosić teraz kogoś z Pyrkonu. Dobrze, dziękuję bardzo za motywację. Tak, bo jakby ja przez lata obserwowałem Pyrkon i zawsze mnie dziwiło, że tak tej naszej branży growej, studiów różnych, mniejszych, większych, ten Pyrkon gdzieś tam był pod radarem jako jakiś tam event, a nie ten event. To było troszeczkę dziwne dla mnie, gdzie faktycznie przez lata ostatnie Pyrkon był nawet w sumie chyba większym eventem niż PGA. Ale to już jakby inna kwestia. Być może dlatego, że jego formuła jest szersza, że to jest jakby fantastyka nie tylko w obrębie gier, ale też książek, komiksów i to jest jakby szersze wydarzenie kulturalne. No ale to jest jego, wydaje mi się, wręcz właśnie zaletą. To pytanie do Również tego... dlatego, że ludzie, którzy tę fantastykę doceniają, czy w komiksie, czy w animacji, czy w książce, no to są ludzie, którzy jeszcze nie grają w gry, to jest szansa, że zaczną i znajdą tam wiele dobrego. To ja cały czas powtarzam, nie wiem, czy to prawda, muszę poczytać badania, ale mi się wydaje, że może te młodsze pokolenie zoomerskie może jest bardziej nerdami niż graczami. Jako masa. Ale chyba jeszcze nikt nie robił badań takich nerdowskich Nie w Polsce. się, ale rzeczywiście warto zbadać ten obszar. Dobrze, Miłosz słuchający nas tutaj zasponsoruje i ogarniemy. Będzie wszystko razem się dobrze zgra. Dobrze, Igorze. Bardzo dziękuję za again, świetne, super wymijające odpowiedzi, ale jednocześnie dające nadzieję na to, że będzie lepiej. I taką też mam nadzieję, że digitale będą kontynuować trochę tradycję taką rynkową, gdzie te duże polskie growe marki, bo do tego grona bardzo liternego się zaliczacie. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane, bo się okazało, że po pandemii, po kryzysach i tak dalej, w skali europejskiej myślę, że jesteśmy w lepszym miejscu niż żeśmy byli parę lat temu. Jakby ktoś teraz pewnie zrobił badanie o sile polskich marek growych, to myślę, że jesteśmy na pewno w lepszym miejscu niż byliśmy przed pandemią i pewnie poza paroma wyjątkami takich gigabrandów jak Ubisoft, to myślę, że chyba jesteśmy jako naród w lepszym punktowo, wartościowo, całościowo miejscu niż mogliśmy się kiedykolwiek spodziewać. Jest u nas i jakość, i realne sukcesy i też nie przez przypadek te wielkie jednak brandy jak Larian czy Activisionowy Elsewhere Entertainment w Polsce tworzą swoje struktury, także myślę, że to jest też takie nobilitujące i pokazujące to, że ta branża jest u nas naprawdę wysoko jakościowa i nie tylko my tak sądzimy. Tylko najwięksi na świecie też to dostrzegają. Dobrze, obyśmy szli razem tą drogą i rozwijali, aby to by była kolejna edycja Dragonsów, tego sobie wszyscy życzymy. Żeby znalazła się jakaś kategoria pod Bluebera, żeby mogli się odobrazić. Ale ja myślę, że zresztą też warto wspomnieć, że Blueber już wiele tych trofeów u nas zdobył. Tak, w ogóle to jest strasznie są niewdzięczni, co? Tyle dostali i raz coś człowiek nie tak zrobi, już się obrażają. Nie są niewdzięczni. Ja naprawdę i w ogóle my wszyscy jakby rozumiemy też emocje wokół tego tematu. Natomiast no też jak się patrzy na to, co teraz robią na Kronusa, na następny tytuł, następne IP, które tworzą, to się zapowiada fantastycznie. Jestem pewien, że jak już to dowiozą, to posypią się i nagrody. Także ja nie mam wątpliwości, że ta półka z tymi dragonowymi jajkami tam w Blueberze będzie tylko rosła i rosła. Dobrze, czyli na sam koniec udało się parę dodatkowych biletów sprzedać na przyszłą edycję.
Więc też się cieszę z tego powodu. Zawsze wszystkich serdecznie zapraszamy, wszyscy są mile widziani i tak jak mówię, no jesteśmy też w kontakcie z Blueberem. Mamy nadzieję, że nie będą się na nas gniewać za długo, a też, tak jak mówię, jestem przekonany, że w przyszłości tych trofeów tylko im przybędzie. Dobrze, taką miejmy nadzieję i w górę serca, jak to mówią. Powiedz mi jeszcze na koniec od siebie dwie rzeczy. Jedną to twoją predykcję. Trochę już też o tym wspominałeś, jak przy okazji Digital Dragons 2030. W ogóle mi się wydaje, że powinien tak nazwać stały segment. Świat 2030, czy tudzież Polska 2030. Ale powiedz mi, jak widzisz te najbliższe 2 lata w perspektywie branżowej, w którą stronę zmierzamy i gdzie się znajdziemy. Bo te najgorsze może mamy za sobą i no, zobaczmy co teraz. Przede wszystkim mam nadzieję, że ten kryzys, który sobie już od dobrych 2 lat pełza i jeszcze co jakiś czas właśnie wyskakuje kolejnymi layoffami, że on wreszcie dopełznie do końca i już naprawdę przestaniemy o tych layoffach słyszeć. Mam taką nadzieję też może nie do końca bezpodstawnie, bo jednak są firmy, z którymi jesteśmy w bliskich relacjach, które naprawdę przeszły bardzo ciężki okres w ostatnich 2 latach i wiem, że już jest tam lepiej i że to nie są jakieś te pierwsze jaskółki, które wiosny jeszcze nie czynią, ale rzeczywiście, że zaczęło być lepiej, że coś się ruszyło, że pojawiły się zamówienia. Więc mam nadzieję, że naprawdę to się wszystko rozrusza, rozkręci. Od niektórych firm też słyszałem, że już zaczynają powoli mieć w planach to, czego bardzo brakowało przez ostatnie 2 lata, czyli jakiekolwiek opcje i perspektywy dla ludzi, którzy się kształcą i chcą wejść do tej branży. Nikt nie zatrudniał juniorów, ale teraz już słyszę od niektórych o tym, że planują właśnie już jakieś programy stażowe i tego typu rzeczy, więc mam nadzieję, że tego będzie przybywać i że rzeczywiście te młode talenty nie będą marnowane, nie będą się przebranżawiać, tylko będą mieli okazję rzeczywiście tworzyć gry. Jestem przekonany, że przez najbliższe 2 lata będą jeszcze sukcesy gier polskich, bo tutaj czy Rebel Wolfsi zapowiada się na sukces, czy właśnie Bluebird z kolejnym projektem, czy Altersi od Eleven Bitów, czy Star Rapture od Creepy Jarów. Mam nadzieję, że to wszystko będą naprawdę przede wszystkim też finansowe duże sukcesy, bo to, że docenią to krytycy, że docenimy my jako gracze, to jest jedno, ale rzeczywiście jeszcze, żeby wszyscy portfelami udowodnili to, że doceniają. Także mam nadzieję naprawdę i wierzę, że to nie jest złudna nadzieja, że będzie coraz większy oddech i coraz mniej obaw o to, czy projekt uda się kontynuować, czy będzie za co i czy starczy pieniędzy dla ludzi w firmie. I mam nadzieję, że w tę stronę właśnie te kolejne 2 lata nas poprowadzą. Hashtag kupujmy polskie gry. Musimy go tylko Zdecydowanie, wypromować zawsze. i wytrendowić. Dziękuję ci bardzo. I na sam koniec. Twoja porada dla młodych wchodzących w branżę grową. Co radzisz jako stary handlowiec? Sprzedawca ryb na tym targu. Co radzę? No na pewno warto sobie nawet tak wstecz trochę przeanalizować to, jakie oferty się pojawiały, jakie były nawet w tych najgorszych okresach i zastanowić się, czy osoba ma skille właśnie takie, które są nawet w tym kryzysie poszukiwane. Pewnie warto mieć więcej niż jednego skilla, to się też dosyć często już zdarza, że gdzieś tam ludzie w 2 różnych obszarach przy tworzeniu gry się udzielają. Nie wiem, czego mogę im, co ja mogę im doradzić. No naprawdę mam nadzieję, że... Doradź jak zostać handlowcem bizdevem w Dragonsach. To jest dzieło totalnego przypadku, na to nie ma recepty. No tak jak rozmawialiśmy o tym, jest osoba, która w postaci Sony, która tę potęgę pomagała budować przez lata. Ja trafiłem tu nie szukając pracy, po prostu spodobała mi się ta oferta.
Gdybym ją przegapił, to być może nadal pracowałbym w firmie robiącej VR-owe gry. Więc Albo nie. na to nie ma recepty. Jeżeli chodzi o sprzedawanie eventów, to też tych eventów nie ma aż tyle, żeby tutaj jakieś powszechne ścieżki tworzyć do pracowania w tym. Natomiast no, mam nadzieję, że rzeczywiście te programy stażowe ruszą i tak dalej, i że dla tych ludzi będzie przede wszystkim miejsce, żeby już konkretne skille rozwijać i żeby mogli rzeczywiście wejść w ten game dev, bo to jest trochę tak, że ci, którzy zdążyli to zrobić przed pandemią i zdobyli już ten rok, 2, 3 lata doświadczenia, to już dużo łatwiej było im czy uniknąć tych layoffów, czy nawet jeżeli one ich dotknęły, to znaleźć pracę w innym studiu. Najgorzej jest właśnie w tę branżę, wydaje mi się, obecnie wejść, bo jak już człowiek wejdzie i zacznie zdobywać to doświadczenie, to już będzie łatwiej. Okej. Także ja nie tyle mogę coś doradzić, co mogę życzyć tym wszystkim młodym, którzy te skille teraz zdobywają, żeby mieli ten punkt zaczepienia, żeby mieli to wejście w branżę, które już pozwoli im zdobywać doświadczenie, które potem ich będzie chronić przed layoffami. I trzymasz mocno za nich kciuki. Zdecydowanie tak. No my też zawsze gdzieś tych młodych twórców wspieraliśmy spośród rzeczy, które robimy poza konferencją. Też mieliśmy zawsze rzeczy dla nich i będziemy się starali wspierać nadal. No. Chociażby Crack Jam, który robimy, na którym też mają okazję spotkać się z weteranami i wspólnie przez 48 godzin robić gry. Do czego serdecznie zachęcamy również. Ale dziękuję ci bardzo jeszcze raz, już tak na super koniec. Dzięki. Za parę fajnych słów, za wyjaśnienie i dram, i nie dram, i aby za rok było ich jeszcze więcej, żeby było o czym pogadać ciekawym. I cóż, powodzenia życzę na kolejnych punktach na GDE, żebyś się dobrze pobawił. I cóż, i dziękuję ci za wizytę. Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie i naprawdę, jeżeli gdzieś odpowiedź wydała się wymijająca, to nie było to celowe, to po prostu są tematy, w których ciężko o jedną konkretną odpowiedź czasami. Nie, myślę, że dałeś z siebie wszystko i jest okej. To, co chcieliśmy, to usłyszeliśmy. Dzięki, trzymaj się, do zobaczenia, do usłyszenia. Powodzonka. Piękne dzięki, wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia pewnie gdzieś na eventach. Dzięki. Trzymaj się, z Państwem się również żegnamy. Dzięki, na razie. Hej.